Cześć, w tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, co smarować gęstym smarem w rowerze, czyli smarem takim gluciem całkowicie gęstym do łożysk, przekładni i tak dalej. Pamiętajcie, że smar gęsty, który będziecie sobie smarować rower, nie musi być przeznaczony do roweru, bo jak będzie pisało smar do roweru, ten gęsty, do łożysk i tak dalej, to on będzie dużo droższy niż, prawdopodobnie dużo droższy niż taki smar samochodowy przykładowo, albo do przekładni muszlowych i tak dalej, i tak dalej. Jak piszę do roweru, to jest taki sam jak każdy inny smar prawdopodobnie, tylko że droższy. Jeżeli chodzi o smar gęsty do roweru, to oczywiście możecie kupować taki, który ma tam dodatki jakieś przykładowo sobie miedziowe, czy teflonowe. Mówimy o gęstym dalej smarze, a nie olejach. Ale tak naprawdę nie muszą być aż takie specjalne to dodatki, dlatego że pamiętajcie, na duże obciążenia są nastawione elementy w samochodach czy przekładniach muszlowych i tak dalej. Dlatego jak zastosujecie sobie dowolny inny smar, który ma pomagać w wysokich obciążeniach, no to tym bardziej w gównianych rowerach, które takich obciążeń dużych nie mają, też on będzie działał. No dobra, powiedzieliśmy o gęstym smarze, to teraz powiedzmy, co smarować tylko i wyłącznie gęstym smarem. Nie olejami, tylko gęścinę dodawać. Sprawa jest w zasadzie bardzo prosta, a mianowicie są tylko 3 miejsca, które możecie smarować gęstym smarem w rowerze, ale być może nie macie żadnego takiego miejsca, bo to zależy od waszego roweru. Możecie mieć rower, w którym trzeba w 3 różnych miejscach dawać gęsty smar, a możecie mieć taki rower, w którym nigdzie nie dajecie gęstego smaru, bo on jest niepotrzebny i sobie byście mogli tym tylko zaszkodzić. Pierwszym miejscem, jeżeli musicie dawać, to jest oczywiście analogia przednie koło, tylnie koło, to prawie zawsze będzie taka sama. Chyba że macie jakiś rower, który ma 2 różne piasty i 2 różne rozwiązania, czyli na przykład tak jak u mnie. Dlatego, że u mnie w przednim kole w piaście są łożyska, bo tam jest prądnica i są zastosowane łożyska maszynowe, których ja nigdy nie smaruję, a więc w przednim kole ja nie smaruję niczego. Natomiast w kole tylnim mam zwykłą ośkę, zwykłe konusy i zwykłe kulki ułożone luźno, lub wy macie kulki luźno lub wianek przykładowo, albo łożyska. A więc musicie sobie rozebrać rower i musicie zobaczyć, co macie wewnątrz. Skrótowo, to jeśli macie coś takiego jak na zdjęciu, które się pojawiło obok, czyli macie konusy, a tam dalej wianek, ewentualnie kulki i ośka do tego jest taka zwykła, no to w tym momencie musicie dać gęsty smar. Pamiętajcie, jak macie konusy i po prostu są tam kulki lub wianki, wtedy dajecie na to gęsty smar. Szczególnie na kulki, które są ułożone w piaście. Ładujecie smaru ładnie, następnie dociskacie konusem. Oczywiście nie tak, żeby aż wypłynęło, tylko wiecie, z umiarem, nie? Tam nie ma tonąć to wszystko w smarze. No i zakręcacie, wszystko skręcacie ładnie i nasmarowane. Czyli skrótowo mówiąc, jeżeli w kołach macie wianki i konusy, to je smarujecie. Oczywiście mówię tu o piastach i kołach przednim lub tylnym. I następny, ostatni z miejsc, gdzie gęsty smar może być wykorzystywany, jest wkład supportu, ale zależny jaki macie. Jeżeli macie taki wkład, który jest na łożyskach maszynowych, czyli cała bańka jak widać z boku się pojawiła, wtedy nie stosujecie tam żadnego smaru. Tam nic nie robicie, nic nie dotykacie. Natomiast jak macie tam zwykłą ośkę, która ma miski, w której latają sobie wianki albo kulki luzem, no to wtedy musicie to smarować. Czyli mając zwykłe miski i wianki, musicie znowu kulki posmarować gęstym smarem, nałożyć tam smaru tak, żeby, i trochę możecie też na ośkę, żeby to ładnie się toczyło i żeby się tak szybko nie niszczyło. I tylko w takim momencie, jeżeli macie tam łożyska maszynowe, zamykane, wkład supportu na łożyskach, nic nie smarujecie. Innymi słowy i skrótowo mówiąc, jeżeli macie gdziekolwiek łożyska pozakładane, łożysk nie smarujecie. Jeżeli macie inne rozwiązania niż łożyska, wtedy tam gęsty smar musicie dawać. Czyli może być to właśnie piasta przednia lub tylnia koła i w niej wianki lub kulki i konusy. To musicie sobie gęstym smarem. I oczywiście tutaj, jeżeli wkład supportu, ośka jest standardowa, na której biegają sobie kulki opierające się o ośkę i tam miska dociskowa jest, no to wtedy znowu musicie ładować smar. W innych wypadkach nie musicie dawać nigdzie smaru. Czyli tak naprawdę najlepiej się opłaca mieć zawsze wszędzie powstawiane łożyska maszynowe, no bo najmniej jest roboty i najmniej czyszczenia i najmniej bawienia się z takimi rzeczami. No dobra, z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania do tego filmu, śmiało piszcie je poniżej. Dzięki za obejrzenie, zapraszam na następne filmy. Trzymajcie się, cześć!